Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na ciasto drożdżowe z owocami. Przepis dostałem od teściowej, którą serdecznie pozdrawiam. Ciasto jest lekkie i puszyste, a najlepsze jest to, że nie ma przy nim zbyt wiele pracy. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta drożdżowego zaczynamy od rozpuszczenia masła. Najlepiej połączyć to z podgrzaniem mleka. W tym celu wlewamy mleko do małego rondelka i dodajemy tłuszcz. Podgrzewamy je ze sobą tylko do momentu, kiedy masło się całkowicie rozpuści. Kiedy to nastąpi, rondelek ściągamy z ognia i odstawiamy do lekkiego przestygnięcia. W czasie, kiedy płyn stygnie, możemy zająć się jajkami. Dodajemy do nich cukier i miksujemy do wstępnego połączenia. Nie chcemy ich ubijać, dlatego dla oszczędności czasu i mniejszej liczby rzeczy do sprzątania po pieczeniu możemy użyć do tego końcówek do wyrabiania ciasta drożdżowego, których i tak będziemy za chwilę potrzebować. Kiedy jajka są gotowe, możemy zająć się produktami suchymi. Mąkę przesiewamy przez sito, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Następnie dodajemy drożdże oraz jajka połączone z cukrem. Składniki zaczynamy wyrabiać ze sobą mikserem z końcówkami do ciasta drożdżowego, do momentu aż wstępnie się połączą. Pełną listę składników znajdziecie oczywiście w linku w opisie. Nadchodzi czas na mleko z rozpuszczonym masłem, które w tym momencie powinno mieć już odpowiednią temperaturę. Dodajemy je partiami, za każdym razem miksując ciasto do całkowitego wchłonięcia płynu. Kiedy wmieszamy już całe mleko, możemy dodać skórkę z cytryny. Od tego momentu wyrabiamy ciasto mikserem jeszcze przez 5 minut. Po tym czasie odstawiamy ciasto pod przykryciem do wyrośnięcia na około 2 godziny. W czasie, kiedy ciasto wyrasta, możemy zająć się owocami. Tym razem używam brzoskwiń, ale świetnie sprawdzą się też truskawki, śliwki czy maliny. Z brzoskwiń usuwamy pestki i w zależności od ich wielkości kroimy je w ćwiartki lub ósemki. Kolejną rzeczą, którą możemy przygotować w czasie, kiedy czekamy na ciasto, jest kruszonka. W tym celu do miski wsypujemy mąkę i cukier. Dodajemy zimne masło pokrojone w drobną kostkę i łączymy ze sobą, delikatnie wcierając masło w mąkę i cukier. Robimy to tak długo, aż całość zacznie przypominać konsystencją mokry piasek. Po około 2 godzinach ciasto powinno potroić swoją objętość. Kiedy tak się stanie, przekładamy je do natłuszczonej i opruszonej mąką blaszki do pieczenia. U mnie jest to tortownica o średnicy 20 cm. Wyrównujemy je delikatnie szpatułką na całej powierzchni blaszki. Na wierzchu ciasta układamy owoce i posypujemy wszystko solidną warstwą kruszonki. Tak przygotowane ciasto ponownie odstawiamy pod przykryciem na około 25 minut do lekkiego wyrośnięcia. Po tym czasie wkładamy je do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na około 25-30 minut. W czasie, kiedy ciacho się piecze, możemy przygotować lukier. W tym celu do 50 g cukru pudru dodajemy łyżkę soku z limonki i mieszamy wszystko ze sobą do uzyskania gładkiego lukru. Jeśli wolicie odrobinę płynniejszy lukier, dodajcie minimalnie więcej soku. Gotowe ciasto wyciągamy z piekarnika i odstawiamy w blaszce na kratkę do lekkiego przestudzenia na około 5 minut. Po tym czasie wyciągamy ciasto z blaszki i studzimy całkowicie. Kiedy ciasto jest wystudzone, możemy udekorować je lukrem wedle własnego uznania. Jak widzicie, ja go nie żałuję. Nareszcie, nasze przepyszne drożdżowe ciasto z brzoskwiniami jest gotowe do podania. Można się częstować. Gotowe, czas spróbować. Słuchajcie, ciasto jest fenomenalne.
Sama drożdżówka jest puszysta z lekką nutą cytrusów. Brzoskwinie nadają ciastu przyjemnej słodyczy, kruszonka fajnie chrupie i ten lukier. Idealna kompozycja smaków. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie ciasto drożdżowe gości u Was najczęściej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!